Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym vlogu. Na początek chciałem przywitać wszystkich nowych widzów. Bardzo się cieszę, że jesteście ze mną oraz podziękować za wszystkie lajki i komentarze pod pierwszą i drugą częścią tego odcinka. Motywacją do nagrania 3 odcinków z hotelu Astor jest pewna historia, którą teraz Wam opowiem. Nie wiem, czy pamiętacie, ale kiedy w drugim odcinku byliśmy w strefie spa, to pani opowiedziała mi pewną anegdotę. Jak zapytałem się oczywiście, czy mogę kręcić kamerą i tak dalej. Opowiedziała mi, że pewien czas temu była pewna celebrytka, która dostała, że tak powiem, pewne profity, żeby nagrać super filmy związane z tym miejscem i okazało się, że do dnia dzisiejszego tych odcinków nie ma. Więc pomyślałem sobie, a wierzę bardzo w to, że karma i dobro wraca, że właśnie zrobię najpierw filmy o tym hotelu, pokażę Wam to świetne miejsce, a później, jak będzie 1000 łapek pod tym filmem, skontaktuję się z działem marketingu tego hotelu i zrobię coś takiego, że będziecie mogli sobie na hasło Marcin Lifestyle dostać rabat i również spędzić ten cudowny czas. Także lecimy. Jak już pewnie zauważyliście, robię ten kanał całkowicie no profit. Nie biorę żadnych korzyści z tego, że reklamuję hotel, czy kosiarki do trawy, czy tego typu rzeczy. Lubię po prostu robić YouTube'a, lubię się tym dzielić z Wami i może nadszedł czas w końcu też zrobić to komercyjnie. Także zobaczymy, co z tego będzie. Jak coś, jeżeli chodzi o siłownię, to od 9 do 21:50 można przyjść. Dobra, do zobaczyska. A teraz zabieram Was w moje ulubione miejsce w hotelu, czyli spa, basen, sauny, jacuzzi. Słuchajcie, nie dość, że było super czysto, to jeszcze wszystko jest praktycznie nowe. Polecam. A teraz taki mały tip. Jak już jesteście w hotelu, albo w ogóle planujecie wyjazd do hotelu, to jak już jesteście na miejscu, to zobaczcie wszystko, co hotel oferuje, bo w większości przypadków macie to wliczone w cenę i naprawdę warto się przejść i po prostu korzystać z tych atrakcji. I pamiętajcie, że taki basen nie służy tylko do pływania, ale przede wszystkim dla relaksu. No niestety, ja tego relaksu muszę się uczyć, bo zawsze w biegu, ale pamiętajcie, jak jesteście w hotelu, to po prostu przejdźcie się i pytajcie się, wchodźcie, co hotel oferuje i z czego możecie skorzystać. Teraz widzicie małą strefę relaksu, w której jest 30, słuchajcie, stopni. Jest gorąco, przyjemnie. Ja oczywiście z kamerą i w ubraniu, cały mokry. 30 stopni. I teraz taki będzie za chwilę mały szczegół, ale to mi się bardzo podobało. Dystrybutor na przykład z wodą, żeby się napić. Super sprawa, że hotel dba o takie szczegóły. Naprawdę dziękuję za tak miłą niespodziankę. No jest ważne, jak wychodzicie z sauny, to pamiętajcie o uzupełnieniu płynów. Podświetlane jacuzzi. Świetny, czysty basen. Podświetlane schody. Wszędzie czysto. I słuchajcie, taka moja złota myśl, że my o tą czystość również możemy dbać, kiedy wchodzimy na basen. Często widzę ludzi, jak wchodzą na boso i już z przebieralni. Słuchajcie, dramat. Używajcie klapek dla zachowania i swojej higieny i innych. Dajcie mi znać w komentarzu, jakie są Wasze doświadczenia przebywając w takich miejscach, jak Wy dbacie oraz jak innych postrzegacie. Jestem bardzo ciekaw. Sauny suche i parowe. Tutaj mamy lód. Wiadomo do czego. Mówię Wam, wszędzie było super, tak świeżo, tak przyjemnie, aż się chciało tam być, aż się chciało wejść. Naprawdę bardzo przyjemne doznania.
No i nawet sauna na podczerwień, proszę bardzo. Nie zawsze spotykana i też nie taka mała. Także super. Dajcie łapkę w górę, jak Wam się ten film podobał, a ci, którzy nie subskrybują, nie zapomnijcie wcisnąć dzwonek. No i co też jest fajne, na tym samym poziomie, zobaczcie, jest prysznic, można od razu się, że tak powiem, opłukać po saunie. Super, że tak blisko. No i oczywiście dystrybutor z wodą, też super sprawa. Teraz już zmierzam w kierunku kuchni, gdyż pora obiadowa. Po drodze Wam jeszcze pokażę kino, bo ten hotel ma swoje kino. I opowiem Wam teraz takie moje złote przemyślenia odnośnie co najbardziej cenię, jak wybieram hotel. Te drobne wskazówki mogą przydać się szczególnie tym osobom, które planują dopiero zacząć z przygodą hoteli. Także słuchajcie, podstawowym elementem jest parking. Słuchajcie, naprawdę w niektórych hotelach jest dramat, jeśli chodzi o parking. Musicie biegać z bagażami do hotelu. Tutaj wszystko jest pod ręką i na miejscu. I też moja taka złota myśl, nawet kiedy macie parking przy hotelu gdzieś dalej, to podjeżdżajcie pod samo wejście hotelowe samochodem i ten cały bagaż, który macie, zostawiajcie. Wchodźcie do pokoju i dopiero później samochód odstawiajcie, bo po co z tym wszystkim po prostu biegać. A jeszcze jak do tego dodamy dzieci, no to już w ogóle robi się jeden wielki zamęt. To samo jak opuszczacie hotel. Podjeżdżajcie pod samo wejście i dopiero pakujcie swoje rzeczy. Kolejnym elementem, na który macie wpływ i możecie sprawdzić, to jest, czy hotel posiada windę. Ten hotel posiada 2 windy i słuchajcie, przez cały pobyt w ogóle nie miałem żadnego problemu z komunikacją, nazwijmy to góra-dół, kolacja, obiad, plaża, wszystko odbywało się płynnie. Do tego słuchajcie, ogromne klatki schodowe, po których bez problemu można się poruszać, także naprawdę super sprawa, jeśli chodzi o komunikację. Tak jak mówiłem, tutaj specjalnie dla Was na szybko taka mała wrzutka odnośnie parkingu. Zupełnie przy hotelu, słuchajcie, to jest naprawdę wygodne i jeśli macie tylko możliwość, to wybierajcie takie miejsca, gdzie parking jest praktycznie przy samym hotelu. Tutaj macie wejście główne. Ma to szczególnie znaczenie, moim zdaniem, jak wybieracie się do hotelu nad morzem, możecie cały sprzęt plażowy zostawić w samochodzie, praktycznie wychodzicie z hotelu, podchodzicie do samochodu, tutaj akurat naprzeciwko również jest plaża, bierzecie swój sprzęt plażowy, nazwijmy to, i temat załatwiony. Chodzi o to, aby wypocząć, a nie o to, żeby się zmęczyć. Zmęczenie będzie, bo tyle atrakcji, ale niech to będzie przyjemne zmęczenie i tego Wam życzę, naprawdę, z całego serca. Miłego i dobrego wypoczynku. A teraz czas pokazać Wam kino. Kino. Słuchajcie, kino mają. Tak, mają kino, faktycznie. No i jesteśmy w kuchni. Słuchajcie, mała uwaga. Nie oglądajcie tej części filmu, jak macie pusty żołądek i jesteście głodni. Ale tak na serio. Słuchajcie, smakami w hotelu Astor jestem po prostu zachwycony. Jedzenie pierwsza klasa. Wszystko takie delikatne, wszystko pięknie przygotowane. Wszystko tak nasączone smakiem, słuchajcie. Wkładacie sobie malutki kawałeczek kaczki po prostu do buzi i czujecie festiwal rozkoszy i smaku. Chylę czoło dla szefa kuchni za to, co tworzy w tym hotelu. Wielkie brawa i dziękuję po prostu za kulinarne doznania, które miałem w czasie pobytu w tym hotelu. Wam teraz dziękuję bardzo, że byliście ze mną. Zostawiam Was tą całą kuchnią i ze wszystkimi, bo nic innego Wam nie pozostaje, jak po prostu nacieszyć oczy tym, co widzicie. A na koniec pokażę Wam jeszcze, jak relaksuję się w basenie, a tymczasem zostawiam Was już samych. Jeszcze raz dziękuję bardzo. Łapka w górę, subskrypcja i do zobaczenia w kolejnym vlogu. Pa!
ja.